Masz płytę główną, która ma BIOS sprzed 2 lat, a ty chcesz w niej umieścić najlepszy obecnie procesor do gier i 64 GB wydajnej pamięci? Zastanawiasz się, czy można wykonać update BIOSu bez instalowania CPU i RAMu? Dobrze trafiłeś, bo ten film jest właśnie dla ciebie. Ja jestem Krzemtech i zapraszam do obejrzenia tego materiału. Pamiętaj, że ten film możesz obejrzeć z napisami w kilku wersjach językowych. Aktualizację BIOSu zaprezentuję na przykładzie tej płyty głównej, ale czy to będzie MSI, Gigabyte czy inna współczesna płyta główna, która posiada dedykowany port USB do tego właśnie celu, proces będzie taki sam. Zwracajcie uwagę na BIOS, który chcecie wgrać. Ta płyta ma prawdopodobnie BIOS z okresu produkcji, czyli ze stycznia 2024 roku. Najnowszy BIOS z kolei, który jest z października, ale nie można cofnąć się do wcześniejszych wersji. Nie wgrywajcie też wersji beta, może być to niebezpieczne, płyta może być niestabilna. Ja po różnych opiniach wybrałem wersję 3003 i przygotowałem pendrive, na którym uruchomiłem specjalny, dedykowaną aplikację od Asusa, która zmieniła nazwę tego pliku, nazwę tego BIOSu do odpowiedniej dla tej płyty. Tak jak powiedziałem, jedyne to, co będziemy potrzebować na sam początek, to zasilacz, oczywiście płyta główna i pendrive. Wszystko starannie należy podłączyć. Pendrive umieścić w dedykowanym porcie. Znaleźć przycisk, który aktywuje ten proces. Jego start najprawdopodobniej będzie sygnalizować jakaś dioda na waszej płycie głównej. Jeśli ona mruga, jest to dobry znak. Jeśli po paru sekundach świeci stałym światłem, oznaczać to może albo uszkodzony plik BIOSu, albo niekompatybilny BIOS, który chcecie wgrać. Cała procedura u mnie zajęła około 5,5 minuty. No dobrze, wygląda na to, że BIOS wgrał się poprawnie. Teraz należy odłączyć zasilanie i umieścić procesor w sokecie. Robimy to oczywiście ostrożnie, delikatnie, nie rzucając procesorem po sokecie. Zdejmujemy zaślepkę, która albo tak powinna odpaść, albo jak w tym przypadku trzeba było ją zdjąć. Umieszczamy według instrukcji pamięć RAM. Ja mam 2 kości, więc montuję je w slotach A2, B2, tak jak instrukcja do płyty głównej mówi. Za tymczasowy test bench posłużyła moja dawno nieużywana obudowa oraz na stanowisku testowym widać mój pierwszy monitor LCD z 2005 roku. No dobrze, płyta główna uruchomiła się. Pamięci Corsair Dominator Titanium First Edition posiadają zapisane 2 profile. Widać, że płyta główna po wytrenowaniu tych pamięci wybrała właśnie ten szybszy profil. Widzimy wersję BIOSu, którą wybraliśmy. Wszystkie szczegółowe informacje jak napięcia dla procesora dla określonych taktowań. Także proces przebiegł pomyślnie. Gdyby jednak coś poszło nie tak, odłączcie zasilanie, wyjmijcie baterię, odczekajcie 15 minut do rozładowania kondensatorów, użyjcie dedykowanego przycisku Clear CMOS i powtórzcie procedurę. Wtedy już powinno wszystko być ok. Mam nadzieję, że materiał będzie dla Was przydatny. Zostawcie suba, lajka i napiszcie w komentarzu, jaką płytę główną Wy używacie i czy mieliście kiedykolwiek jakieś przygody z aktualizacją BIOSu. Tymczasem, korzystając z okazji, moja Lili widoczna na zdjęciu i ja, Krzemtech, chcieliśmy Wam życzyć wszystkiego komputerowego w tym nowym 2026 roku. Bawcie się dobrze, ale i bezpiecznie. Do siego roku. Hej!